Dzisiaj zabieram Was do wyjątkowego miejsca. Tajemnicza willa otoczona wysokim płotem, zagubiona w potężnym parku z widokiem na sokoliki. Nie każdy może tutaj wejść. Willa pani Achinger, pałac dębowy, dworek w Karpnikach. Ten malowniczy zabytek ma wiele nazw. Rezydencja powstała w 1875 roku na zlecenie marszałka dworu Hesji, barona Ulricha de Tamneux von Saint-Paul. Ziemię pod budowę marszałek otrzymał od księcia i admirała pruskiego Adalberta, który rezydował tuż obok w zamku Karpniki. Dzisiaj jestem gościem obecnych właścicieli tego zabytku, pani Małgorzaty i Józefa Pilchów, którzy willę kupili w 2003 roku. Przyjmuje mnie pani Małgorzata. Proszę bardzo, to zapraszam. Muszę przyznać, że tu jest bardzo pięknie, ale dlaczego pani kupiła akurat ten zabytek? A to absolutnie nie ja kupiłam. To mój mąż. Ja zawsze mówiłam, że ja nie chcę starego domu, w który trzeba będzie tylko wkładać cały czas pieniądze i będziemy żyli w przeciągach. I tak dokładnie jest. Zupełnie ten budynek mnie nie zachwycił, nie przekonał, natomiast jak zobaczyłam te rośliny, te drzewa, te rododendrony, no to tutaj jakby zaczęła się jakaś chemia między tym obiektem. Willa miała kilku właścicieli od momentu jej powstania, natomiast już po II wojnie światowej opiekuje się nią i mieszka w niej Anita Achinger, Austriaczka, która nie została wysiedlona z Dolnego Śląska i jest tutaj dość długo. Co prawda nie zachowało się jej zdjęcie, ale wiemy, jak wyglądała. Wiemy to z akt prokuratorskich, ponieważ była przesłuchiwana w głośnej w 1948 roku sprawie morderstwa miejscowego lekarza, doktora Dainerta. Z dokumentów wynika, że Anita Achinger miała rude włosy, 3 sztuczne zęby, długą szyję i nie była kobietą zbyt wysoką. Tak naprawdę nie wiemy, czy Anita Achinger jest właścicielką, czy tylko opiekunką tego pałacu, ale z całą pewnością to ona musi odeprzeć pierwszy atak Armii Czerwonej, która wkracza do Karpnik w 1945 roku. Żołnierze najpierw interesują się zamkiem, ponieważ jest tam wiele pięknych zabytków. Zresztą opowiada się we wsi, że towarzyszące im kobiety pozabierały z półek halki księżnej pani i po prostu w nich paradowały. Ile w tym prawdy, nie wiemy. Żołnierze wchodzą również do pięknej willi, która jest dość blisko pałacu i według miejscowej legendy podobno nie zniszczyli niczego. Zainteresowali się jedynie kryształowym lustrem. Jedynym śladem po Rosjanach, kiedy myśmy to kupili, było przestrzelone lustro w salonie. Niestety, kiedy zdjęliśmy do renowacji, to lustro się rozleciało. Także rama teraz jest, lustro wisi w tym samym miejscu, ale już nie jest przestrzelone. A czy znaleźliście Państwo jakieś skrytki? Ani skrytek, ani skarbów. Nic. Pani Achinger miała obywatelstwo austriackie
I Austriacy nie podlegali wysiedleniu. Z tego co wiem, to też ona się o to starała, miała odpowiednie dokumenty i tak dalej i nigdy jej tego oficjalnie nie zabrano. Co się dzieje potem? Pani Achinger wyjeżdża. Po wyjeździe pani Achinger zostało tutaj małżeństwo, które dozorowało ten obiekt oraz został ustanowiony pełnomocnik, który, żeby utrzymać, domyślam się, ten obiekt, zaczął wynajmować budynek pod kolonie letnie dla dzieci. I przez wiele, wiele lat te kolonie tutaj były co roku. Zostało sporo śladów na drzewach po koloniach. Każdy kolonista uważał, że musi coś tam na drzewie napisać. Ale te pierwsze dni, zobaczyliście Państwo, że jednak sporo zostało z wyposażenia, bo zostały boazerie, została część stropów, prawda, podłogi. To były wszystkie. Problemem było to, że właśnie pełnomocnik w ramach działań sprzedał całe pokrycie dachowe, czyli został zdjęty łupek oryginalny. Nie było dachu, było zabezpieczenie jakąś papą i tyle. To był dom jednorodzinny, kiedy był budowany. Więc stropy wyglądały, tak się podobno wtedy robiło, że były deski stropowe od dołu, trochę słomy i deski podłogowe na piętrze. I to tyle. Musieliśmy te stropy po prostu uszczelniać, żeby dźwięk się tak nie przenosił, żeby wyciszyć te pomieszczenia, plus żeby zrobić je jakoś tak trochę bardziej porządnie też. Witraże zostały, z jednej strony są wszystkie oryginalne, o tematyce marynistycznej, natomiast od strony ogrodu zostały niestety ukradzione i właściciel, który był przed nami, zamówił nowe witraże i zażyczył sobie, aby to były bitwy polskie. Kolega, który mieszkał w Kowarach, opowiadał, że przyjeżdżali sobie tutaj z grupką przyjaciół i wybili okno, przyjeżdżali konno, to też jest taka ciekawostka, wybili okno, i weszli do środka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Także jak widać, ten obiekt nie był jakiś specjalnie chroniony. Pierwszym pomysłem nowych właścicieli było to, żeby ten piękny dom przekształcić w obiekt hotelowy. Niestety w przypadku zabytków to nigdy nie jest proste. Projekt musiał przystosować ten obiekt do działań hotelowych, co łączyło się z tym, że zamiast jednej łazienki musieliśmy zrobić więcej łazienek. I to była bardzo, bardzo duża praca, żeby nie zniszczyć istniejących, załóżmy, zdobień, a przeprowadzić piony kanalizacyjne. Willę pani Achinger, czy też dworek dębowy, otacza 12-hektarowy park. Rosną w nim różne oryginalne drzewa, których nazwy i historię parku tak naprawdę znamy, uwaga, z listów z podróży. Ludzie mieli takie obyczaje, nie było Instagramu, pisali listy i opisywali rzeczy, które widzieli. I z listów osób odwiedzających Karpniki skonstruowano listę roślin, które tutaj oryginalnie się występowały. Nie wszystkie drzewa oczywiście przetrwały. Wiemy też, że baron Ulrich eksperymentował z drzewami pod kątem pozyskiwania drewna. Jak już przeszedł na emeryturę, dostał kawałek ziemi od swojego przyjaciela, księcia, który rezydował w Karpnikach. Wybudował sobie dom, zajął się botaniką. Sprowadzał drzewa, rośliny i eksperymentował z nimi. Jego syn wyjechał do Tanzanii. Tam miał farmę. I z Tanzanii przysłał mu, nie wiem, czy nasionka, czy sadzonkę, takiego ładnego kwiatuszka. Baron go tutaj rozmnożył i pokazał go na wystawie botanicznej w Berlinie. I tak zaczęła się kariera fiołka afrykańskiego, który na cześć właśnie barona został nazwany Viola San Pauli. Ten dom zachwyca przede wszystkim detalami. Popatrzcie na te witraże, na te
drobnostki, na budowlę w parku, chociażby ta wspaniała lodownia, grube ściany, piękny kształt i na pierwszy rzut oka niby tajemnicze wejście, ale tak naprawdę jest to po prostu budyneczek do przetrzymywania żywności, jednak tak sprytnie zrobiony, że bez prądu i bez dodatkowej pomocy można było w nim utrzymać niską temperaturę. Następne, zapalę światło. O, to jest spiżarnia. Na jakieś inne rzeczy, nie wiem na co. Tu był wkładany lód w zimie, pod podłogę, zaizolowane ściany i ten lód trzymał chłód przez całe lato. To zawsze było w rękach prywatnych. To też jest taka nietypowa sprawa, jak na warunki, prawda, polskie, że ten obiekt nigdy nie został znacjonalizowany, zawsze był w rękach prywatnych i przekazywanie własności zawsze odbywało się w legalny sposób. Ten piękny dom dzisiaj jest prywatną rezydencją i raczej nie jest udostępniony do zwiedzania. Czasami bywają wyjątki, ale warto przyjechać do samych Karpnik, żeby zwiedzić chociażby stojący w pobliżu zamek Karpniki, bez którego właścicieli nigdy nie byłoby przecież willi pani Achinger.